Dlaczego ceny rejsów wycieczkowych oferowanych przez biura podróży fluktuują w czasie? I kiedy można je kupić najtaniej? Z punktu widzenia armatorów statków wycieczkowych kabiny, których nie udało się sprzedać przed rozpoczęciem rejsu, nie mogą być magazynowane, by można je było upłynnić później. Korzystniej jest więc czasem sprzedać tanio niż nie sprzedać wcale. Armatorzy stoją więc zawsze przed perspektywą albo niewykorzystania kabin, czyli rejsów z częściowo pustym statkiem, lub niewykorzystania możliwości płatniczych klientów, w przypadku, gdy rejs można było sprzedać za wyższą cenę. Stosowanie praktyki tzw. zmiennych cen dynamicznych pozwala redukować te problemy i opiera się na dwóch zasadach. Po pierwsze, ceny sprzedaży trzeba zmniejszać, gdy nie udało się sprzedać wszystkich kabin, po drugie zaś ta obniżka cen powinna być tym wyższa, im mniej czasu pozostało do rozpoczęcia rejsu. Każdy z armatorów stosuje swój własny matematyczny model cen dynamicznych. Ten, który tu przedstawiono, jest stosunkowo prosty i opiera się na pokazanym wzorze. Oto ceny sprzedaży kabin wynikające z zastosowania modelu. Na osi pionowej pokazano różne liczby jeszcze niesprzedanych kabin, pionowo zaś ujęto malejącą liczbę tygodni pozostających do rozpoczęcia rejsu. W hipotetycznym scenariuszu A przez okres 30 tygodni pozostających do rozpoczęcia rejsu nikt nie kupi wakacji na statku stanowiącym przedmiot niniejszych rozważań. Wtedy ewolucja jego cen w czasie będzie taka, jak pokazano z prawej strony pionowej żółtej strzałki. Scenariusz B zakłada sprzedaż tylko jednej kabiny w 27 tygodniu przed rozpoczęciem rejsu. Obniży to o jedną liczbę wolnych kabin, a ewolucja cen będzie nieco inna niż w poprzednim scenariuszu A. Scenariusz C zakłada sprzedaż trzech, potem jednej, jeszcze jednej i jeszcze jednej kabiny. Ewolucja cen będzie różna od poprzedniej, zaś w chwili rejsu pozostaną jeszcze dwie wolne kabiny. Ewolucja cen katalogowych w scenariuszu C została pokazana na wykresie. Poczynając od 12 tygodnia przed rozpoczęciem rejsu owe ceny nie tylko wahają się, ale też zaczynają gwałtownie spadać. Odpowiada to ofertom tzw. last minute, doskonale znanym wszystkim klientom biur podróży. No i wreszcie scenariusz D. Najpierw sprzedano w nim dwie kabiny, a potem w 21 tygodniu przed rozpoczęciem rejsu aż 6. Tutaj nie ma last minute, ponieważ w tym 21 tygodniu cały statek został wysprzedany. Oto wykres odpowiadający scenariuszowi D bez ofert last minute. Jakie stąd płyną wnioski? Na skutek ewolucji cen sprzedaży w czasie każdy z kupujących kabiny na statkach wykonujących rejsy wycieczkowe zapłaci być może inną kwotę. Będzie ona bez wątpienia najniższa tuż przed rozpoczęciem rejsu, pod warunkiem jednak, że wtedy pozostaną jeszcze wolne kabiny do sprzedaży.